Dzień dobry. Gdzieś z wioski na Filipinach. Bliżej nieokreślone. Zapraszam na odcinek. I sat down by the ocean. It's that tears that I feel fill up with emotions. Could I taste them for real? Longing for you, oh, but I can't get back. What can I do, what can I do, oh, when your train is gone? Skoro wioska, to i koguty, i kury, i rozpierducha ogólna. Idę zobaczyć na dzielnie, co słychać. Może jakiś kontakt z lokalsami. To u mnie zresztą bywa. Świnie na łańcuchu. Cześć wariacie. W zasadzie nie na łańcuchu, tylko na sznurku. Jedna, druga. Klimacik wiejski. A tu cielak z mamą. Teraz tak myślę, bo pytałem oczywiście właściciela, czy mogę nagrać. On wyraził zgodę. I tak sobie myślę, że co oni sobie myślą, nie? Białas przyjeżdża i nagrywa krowę, świnie. Co oni sobie myślą? Że my tego nie mamy? Owszem, w takiej formie coraz mniej można spotkać, że przy domostwach po prostu są zwierzęta. Kiedyś tak było na wsi, w każdym gospodarstwie domowym, że były kury, krowa, świnia, jakieś gęsi. To było normalne. Teraz no ja już siwe włosy mam i teraz mogę stwierdzić, że to zaczyna wyglądać jak egzotyka. Musimy przyjechać gdzieś na drugi koniec świata. Hello. Na drugi koniec świata, by takie rzeczy oglądać. Bananki. Jadąc tutaj do resortu była plantacja, źle to określam, no bananowce, jakiś taki ogród bananowy do sprzedania. Nie wiem, czy to nie jest tu, zaraz zobaczymy, ale jest kwiat bananowca, są małe bananki i ogólnie jest tu trochę tych bananowców zapuszczone w cholerę. Ale są nowe słupy, więc coś tu prąd chyba jest pociągnięty. Na pewno internet, widzę światłowód. Tu to jest, czy mi się coś popierniczyło? Nie, to nie tu. Ulam. Ulam. Mówię, że ulam pewnie pójdzie do gara. Do you know what is ulam, sir? In English, ulam is bayam. Bayam. Ulam. Idzie gość na spacer z kogutem. Ano yun? Mga friendship. Ano daw sabi niya? No, lecisz. A proszę, kto się tu kąpie? O, proszę bardzo. Tak się myjemy. A jak? Hello. Tak, buźkę trzeba umyć. Hello. Ikaw na. Tak wygląda. O, a tam mały prosiak. Słuchajcie, wbiłem się do gościa na chałupę. Cześć. Cześć prosiak. Ten jest wolno puszczony.
kurczaki, prosiaki, wszyscy tu żyją w zgodzie. A nie, jest na obroży ten wariat. Pod domem na górze mieszkają. Balon? Ano yung balon? Will? Idę zobaczyć, bo tu... Studnia! O, proszę. Wishing well. Studnia. Raz, dwa, trzy, cztery kręgi. I wiecie co? Wygląda, że to jest czysta woda. To jest sweet water, je? Yes. Sweet water. It's No, natural. czyli źródło. It's The cold? river. It's cold? Yes, it's right. Zaraz zobaczymy, czy jest zimna ta woda. No, słuchajcie, zimna woda. Zimna woda, ale taka, no młoda trochę. Ale płukańsko jest. O, normalna akcja. Normalna akcja. Bibili ka na. Idziemy jeszcze popatrzeć na tamtą chałupę, bo tamta jest nowa. Kita kayo ngayon sa Discovery Channel. O, cyk. No Discovery, but YouTube channel, yeah? YouTube channel. Okay. This is for sale. For sale. Who is for sale? Yari. Thank you guys. Hindi, ano ba yung pangalan ng YouTube channel? Okay, What is the name of your YouTube channel, sir? give me phone, I write you. A ty widzisz, skurkowańcu, za nogę jesteś uwiązany i tyle. Do gara nie pójdziesz dzisiaj. Jeszcze jesteś za chudy i za młody. Jeszcze muszę nagrać ten sklep. Tu jest wszędzie czysto. Tu jest poukładane. Podoba mi się. Zadbany, mały sklepik, ale wszystko na swoim miejscu. Najpotrzebniejsze rzeczy, jak sądzę, do tego, żeby ktoś wpadł i sobie coś tam kupił. I można kupić miotłę do zamiatania. Do zamiatania. Można miotłą też kogoś zdzielić. Pampalo daw yan, lot. Albo za chwilę mnie tu zdzielą, bo za dużo fikam. Dobra, odkładam, nie kupuję. No. A kurczak się ze mną kłóci. Co ja tu robię za rozróbę? Ja nie wiem, czy moja wizyta się czymś przysłużyła, ale pytam i wyjaśniam wam, dlaczego są czerwone. Oni to farbują, dlatego by rozpoznać, czy jest gotowane, czy nie. A ja im pokazałem, znaczy nie dowierzałem, czy to jest hello, że to jest ugotowane, więc sprawdziłem. Wiecie, jak się jajka sprawdza, nie? I oni się tak na mnie patrzą. I jedna mówi do męża, ty, on to sprawdził bez tego. On nie musi mieć kolorowane. Więc może nie wiedzieli, może udają, że im coś podpowiedziałem. Dobra, idziemy popatrzeć jeszcze tu. Tu będzie jedno pomieszczenie. Jest wylewka. Są nawet okna przyciemniane, żeby się tak nie nagrzewało. Pięknie. Dachu tutaj nie muszą ocieplać, tak, bo po co? Ale to ciepło będzie się zbierać u góry. Tyle, że od blachy też będzie grzało. Tu jest drugi pokój. Tu trzeci pokój. Kibelek z prysznicem. O, tu się już dzieje. No i wyjście na tył budynku. Tu już też jest wszystko. No cześć. Taki domek 70, 60, 70 metrów. No. I co więcej trzeba? Pytałem, ile budowa takiego domu? 800 000 peso. Bardzo przyjaźni ludzie. No widzicie, wpuścili mnie na swoje podwórko, do kąpieli dziecka, w zasadzie do swojego nowego domu. Nie chciałem być tak nachalny, żeby im wejść na chatę tam, gdzie mieszkają, no bo wybaczcie, no jakieś
przynajmniej pozory przyzwoitości muszę zachować. Ale jeżeli są tak przyjaźnie nastawieni, no to dlaczego nie zobaczyć i Wam nie pokazać, jak Filipińczycy naprawdę mieszkają. Panie Mietku, a przez przypadek się Pan nie boisz tak po dzielni chodzić, gdy już w zasadzie zmierzch zapada? Zwłaszcza, że patrząc na informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to Filipiny raczej nie są polecane, odradzane jako kraj niebezpieczny, a Pan się tak szlajasz. Moi drodzy, tu na wsi, z tego co widzę, ludzie żyją spokojnie, skromnie, biednie. Co by im taki białas miał przeszkadzać? Wręcz go zapraszają do swoich domostw. Nie mają zrytej jakiejś bani. Uj! Muchę zjadłem. Tak to wygląda. Więc absolutnie nie mam ani nawet w głowie jakichś takich przeświadczeń, że jest niebezpiecznie. A w realu to tym bardziej. Dźwięki przyrody. Sąsiedzi. Hello. Gdzie przechodzę, tam machają ludzie. Przecież oni nic nie mają ze mnie, ani nic nie sprzedadzą, ani żadne takie. Po prostu są. Chyba w genach to takie mają. Zobaczcie, jeżeli chodzi o jedzenie. Mięsko mają. Warzywa urosną tutaj, bo jest ciepło. Pada deszcz. Urosną. Owoce, pokazywałem Wam, też mają. Wodę, studnia też jest. Co im więcej do życia takiego, do egzystencji potrzeba? Ja wiem, u nas, jeżeli chodzi o myślenie europejskie, jest no ale brak rozwoju, tak? Pęd za kasą. No ale słuchajcie, nawet rachunków za prąd nie potrzebują, bo zapada zmierzch, idą spać. Kupili sobie solary, no to mają prąd na jakieś tam oświetlenie. Grzać nie muszą, więc gaz, węgiel, jakieś takie, bo tutaj jest zawsze ciepło. No to powiedzcie mi, co trzeba? No i tak przechodzi im dzień za dniem. I dlatego chyba są szczęśliwi, że nie mają takiej presji, że trzeba jeden rachunek, drugi, kredyt, samochód. Ja to tak widzę, tak po kontakcie z tymi ludźmi, zobaczeniu jak oni żyją, co mają przy domu. Tak to chyba tutaj funkcjonuje. To może trochę o hotelarstwie, które zastałem tutaj na Filipinach. Drugi ośrodek, w którym jestem, który jest prowadzony przez Europejczyków. Ten akurat przez Szweda, poprzedni przez Włocha.
I to nie jest hotelarstwo, ja Wam powiem. To jest zabawa w hotelarstwie. Dlaczego? Bo Filipiny to, i tutaj z pełną świadomością mówię, kraj trzeciego świata. To jest pierwszy kraj trzeciego świata, który tak mogę określić. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w tym guest house'ie czy resorcie z bungalowami i cottage domkami prąd jest wtedy, kiedy słońce jest. A jak słońca nie ma, to i prądu nie ma. A jak prądu nie ma, to i internetu po prostu nie ma. Żadnej informacji na przykład na Bookingu nie ma takich zapisów, że internet jest jak słońce świeci, albo prąd jest jak słońce świeci, bo mamy solary. Ja tutaj wcześniej nie byłem. Przecież mogę się nie orientować, jak to tutaj funkcjonuje.